Witam Was z serca Borów Tucholskich, gdzie marzenia zamieniam w rzeczywistość. W dzisiejszym filmiku będzie o ściółkowaniu, o roli ściółkowania, po co to robić i jakie są efekty dobrego ściółkowania, co to daje naszej ziemi. Jeśli chodzi o ściółkowanie, to mogę się pochwalić już kilkuletnim doświadczeniem i eksperymentowaniem w tej materii i faktycznie tutaj w zagrodzie ściółkujemy różnego rodzaju materiałami. Ściółkujemy kartonami, słomą, zrębkami, obornikiem i zaraz Wam opowiem, jak to robimy i co najlepiej się sprawdza. Zanim jednak do tego przejdę, to chciałabym, żebyśmy sobie wszyscy razem zrobili krótkie ćwiczenie. Rozejrzyjcie się wokół i zastanówmy się wszyscy razem, czy kiedykolwiek widzieliście o jakiejś porze roku, żeby ziemia była zupełnie goła, leżała zupełnie naga, bez okrycia. No chyba tylko taka, która jest bardzo, bardzo wyjałowiona jak piach. Ale tak naprawdę natura dba o to, żeby cały czas powierzchnia ziemi była przykryta, bo teraz jesienią spadają liście z drzew, które tworzą ściółkę, która pozostanie aż do wiosny. Rozkładają się różnego rodzaju rośliny, które przemarzły i już zakończył się ich żywot i one też zostają na powierzchni ziemi. Ta cała szata roślinna, która tak bujnie pokrywała powierzchnię ziemi latem, teraz obumiera i pozostaje na wierzchu. Rozkładając się powoli przez zimę, nawozi ją i wzbogaca ziemię w próchnicę. Wiosną z kolei pojawia się nowe życie i znowu pojawia się szata roślinna od tych najwcześniejszych roślinek, które jak tylko wyczują pierwsze promienie słońca, wschodzą i zaczynają zadarniać i zakrywać powierzchnię ziemi. I tak się cykl zamyka. My natomiast w swoich ogrodach bardzo często wyrywamy wszystko aż do ostatniego źdźbła trawki i pozostawiamy na zimę ziemię zupełnie gołą. I co to robi naszej ziemi? Przede wszystkim narażamy naszą ziemię, taką pozostawioną bez osłony, na wymywanie przez deszcz cennych składników. Po drugie, na wywiewanie przez wiatr. Również tej próchnicy, która jest lżejsza i łatwo ją wiatr porywa. Inną kwestią jest to, że w okresie letnim też taka odkryta ziemia bardzo łatwo przesycha i również wiatr powoduje, że ta ziemia szybciej wysycha nam i traci wilgoć. No i już nie mówiąc o tym, że brak ściółki powoduje, że ciągle musimy walczyć z chwastami. Dlatego ściółkowanie jest tak doskonałym rozwiązaniem, bo z jednej strony wprowadzamy dzięki temu sporo próchnicy do ziemi, z drugiej strony osłaniamy ją, chronimy przed nadmiernym parowaniem, chronimy przed nagrzewaniem, chronimy przed wywiewaniem i przed wymywaniem tej właśnie cennej dla nas przecież próchnicy. W różanej zagrodzie stosujemy różnego rodzaju materiały i zauważyłam, że najlepiej sprawdza nam się podwójna warstwa kartonu przykryta warstwą słomy. Tutaj akurat już zaczęłam ściółkować na nowo ten rząd. Pod spodem są jeszcze liście, które też świetnie ściółkują, a więc tutaj są liście, karton i słoma. Zobaczcie, po jednym sezonie, gdzie tutaj ziemia była dosyć mocno przykryta, ale nie zastosowałam kartonu, tylko słomę, więc sama słoma dosyć szybko zostaje przerośnięta chwastami. Ale w drugim rzędzie, tutaj Wam pokażę, tutaj już był karton, nawet go widać gdzieniegdzie i tutaj już widać, że też po jednym sezonie zielonych tych chwastów, perzu u mnie głównie, jest mniej. Teraz znowu nałożę na to karton, znowu dam słomę i dzięki temu ten perz, który gdzieś tam się jeszcze przebił, zostanie znowu stłumiony razem z tą słomą, z kartonem. To wszystko zostanie rozłożone i zasili tą bardzo ubogą u mnie ziemię, bo to jest, przypomnę, ziemia 6. klasy, więc bardzo piaszczysta i praktycznie pozbawiona próchnicy.
Tak jak wspomniałam, używamy różnego rodzaju materiałów. Jeżeli macie dostęp do zrębki, to jest to świetny materiał, z tym, że zrębkę układam taką warstwą no co najmniej te 10 cm grubości. Jeśli nie macie zrębki, to można sobie załatwić, skupić słomę. Co roku stosowaliśmy słomę w kostkach, w tym roku zdecydowaliśmy się na baloty. Zobaczymy, jak nam to będzie się sprawdzało w dystrybucji tej słomy na rzędy róży, ale mam nadzieję, że nie będzie dużego kłopotu. I oczywiście gromadzimy kartony, które tutaj są podstawowym jakby sposobem na ściółkowanie. Oczywiście, jeżeli posiadacie na przykład kompost, to grządki u siebie w ogrodzie fajnie jest zaściółkować kompostem, bądź też obornikiem. Ja taki mam obornik, zazwyczaj dwuletni, fajnie przekompostowany i takim obornikiem też sobie ściółkuję. I takim dwuletnim obornikiem ściółkuję rzędy róży na wiosnę, żeby też troszeczkę więcej tej azotu i substancji pokarmowych roślinom dostarczyć. Ściółkowanie dzisiaj, kiedy mamy takie gorące lata, naprawdę przynosi mnóstwo korzyści. Zauważyłam, że dużo mniej pracy wtedy jest, kiedy mamy zaściółkowane grządki. Przyznam szczerze, że u siebie w ogrodzie trochę zaniedbałam kwestię ściółkowania i warzywniak nie był zbyt dobrze zabezpieczony, w związku z czym no, walczyłam z chwastami, ale też miałam problem z podlewaniem. Nie było na to czasu, więc podlewałam rzadko, że warzywa po prostu nie rosły, bo nie miały wody. Ściółkowanie zaś pozwoli na to, by można było podlewać rzadziej, a warzywa i tak sobie poradzą. W tym roku również zaściółkowałam rabatę z rębką drzewną. Przez całe wakacje nie było tej ściółki i faktycznie borykałam się z tym, że ta rabata, tutaj wystawa jest, rabata ma wystawę południową i bardzo mocno przesychała. W związku z tym ten brak tej ściółki jednak trochę się zemścił. Teraz jest warstwa ściółki, ona jeszcze jest za mała, bo tu jest około 2-3 cm ściółki. Na pewno dorzucę jeszcze tej zrębki więcej. O, tutaj w pasie przy płocie też Wam chciałam pokazać. Ten pas tutaj był bardzo mocno w tamtym roku zarośnięty chwastami i został założony właśnie kartonem i słomą. I po całym sezonie, proszę zobaczyć, tych chwastów jest nie tak dużo. Można to opanować i łatwo się tego pozbyć. Tym bardziej, że warstwa ściółki powoduje, że wszystkie chwasty, one się ukorzeniają dosyć płytko, a więc usunięcie ich z podłoża nie nastręcza tak wielu kłopotów. I jeszcze kwestia, kiedy ściółkować. W moim przekonaniu każda pora jest dobra, oprócz momentu, kiedy ziemia nam już zamarznie. Czyli ściółkujemy dopóki ziemia jest ciepła, bo gdybyśmy zaczęli ściółkować na przykład w styczniu albo w lutym, kiedy ziemia jest mocno zmarznięta, wówczas tą warstwą ściółki przykrylibyśmy, zamknęlibyśmy to zimno w ziemi i na wiosnę ta ziemia dużo dłużej by się ogrzewała, potrzebowałaby znacznie więcej czasu, żeby się dobrze nagrzać. A zatem do dzieła. Ja się biorę do roboty. Mam już tutaj przygotowane kubki liści, mam kartony, mam słomę i będę dzisiaj dalej ściółkować. Mówiła do Was Aneta z Różanej Zagrody. Pa, pa!